Hej, z tej strony witam was za to Nice7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Magic Land. Pora na świat 7. Cóż, o ile świat 5 i 6 nie były jakieś niezwykle trudne, to o tyle świat 7 jest dużo gorszy. Dlatego też poszedłem w hubie po 4 dodatkowe życia, polecam to zrobić. Gdyż nie kosztuje nas to strasznie dużo czasu, a 4 dodatkowe życia to jednak nie jest coś, co można by powiedzieć nic nam nie daje. Jest nic tylko brać. W każdym razie no, zaczyna się w sumie nawet spokojnie, bym powiedział. Przyjemne tło, chociaż nie rozumiem tych wszystkich wież w tle. Bo nie ma takiej jednej wieży, tylko co chwila się powtarza wieża. Ile tych wież Bowser pobudował? W wodzie możemy pływać, więc to jest bardzo przyjemne. Śmiało możemy zanurkować, jeśli chcemy. Jeśli uważamy, że w ten sposób łatwiej nam będzie czegoś uniknąć, to nic, tylko skorzystać. Tutaj mamy takie wybierz właściwą rurę, ale tutaj idziemy i możemy iść dalej. Jeśli wybierzemy złą rurę, to nas prowadzi dosłownie kilka metrów do tyłu, więc nie tracimy za wiele. Nic się nie dzieje, bym powiedział. Oczywiście Hammer już mnie próbuje wysnajpić, bo czemu nie? Tu specyficzny moment jest. Otóż musimy przez niektóre te czerwone platformy wskoczyć od dołu. Tylko że właśnie mówię niektóre, bo przez niektóre nie da się wskoczyć od dołu. Szkoda, że w ten sposób to zrobiono, wyglądają tak samo. Jak dla mnie powinno być, nie wiem, że niebieska platforma może być, o i wtedy możesz na nią wskoczyć od dołu, a czerwona platforma nie możesz wskoczyć od dołu, czy coś w tym stylu. No dobrze. Jej, pływanie z masą chipów, wszyscy to lubią. O, jeszcze oto diski. I tak mamy tutaj żółte ryby, które nas śledzą. Nie za bardzo je lubię. Szczególnie, że chyba jak już cię wykryją raz, to płyną za tobą do końca twojego albo poziomu. Nie jestem pewien, ale mam takie wrażenie. No tutaj tak trochę, no jeszcze ten blooper jest. Jakby co, tam niby jest powierzchnia na górze, ale nie polecam próbować przeskoczyć tamtędy nad blooperem, ponieważ z jakiegoś powodu ten blooper może za nami cały czas płynąć w powietrzu. Nie wiem, dlaczego auto tak to zrobił. Blooper chyba powinien jednak tylko w wodzie za nami płynąć, a nie jeszcze w powietrzu za nami latać, ale nie wiem, no. Tutaj trochę chyba bym go trafił, więc muszę uważać. Jeśli mam być szczery, najgorsze są nie niebieskie ryby, nie żółte ryby, nie bloopery nawet, a czerwone ryby, ponieważ czerwone ryby są nieprzewidywalne, bo wyskakują z dowolnych miejsc właściwie. Płyną po prostu przez bloki, ignorują bloki i też nie płyną tak po prostu linią prostą, tylko czasami płyną trochę w górę, czasami płyną trochę w dół, więc powiedziałbym, że to jest najtrudniejszy przeciwnik, szczerze mówiąc. Bo tam niebieskie ryby zawsze są w tych samych miejscach, odbijają się od bloków, wiesz co zrobią. Żółte ryby na zasadzie wiesz gdzie się pojawią za tobą, możesz je, zgaduję, jakoś wywabić. Natomiast czerwone ryby jak się pojawią w niedogodnym dla ciebie miejscu, to już nie masz szans czasami. Ale dobra. Co nie oznacza, że należy zignorować te wszystkie rodzaje ryb, które chcą nas pozbawić życia. Po prostu powiedziałbym tyle, żeby nie lekceważyć tych czerwonych ryb.
Dobra, tam było parę dodatkowych monet, ale będąc szczerym, wolałbym po prostu dojść do mety, bo obawiam się, żeby mnie te żółte ryby osaczyły i zabiły. Okej. Skaczące ryby, jej! No dobrze, musimy uważać, ponieważ mamy tutaj strzelające roślinki. Możemy je odróżnić od tamtych zwykłych roślinek. Nieco inaczej wyglądają, nie jakoś znacząco inaczej, ale są takie bardziej różowe. O, łodygi są takie różowe, bym powiedział. A przy tamtych są pomarańczowe. Aczkolwiek na pierwszy rzut oka może być ciężko zauważyć. Będąc szczerym. Sam muszę się przypatrzyć przez chwilę. O, miałem szczęście. Roślinka mnie nie przyszpiliła tu. Szczeliła bardzo nisko tymi kulami ognia. Gdyby szczeliła bezpośrednio, o, w ten sposób jakby szczeliła, wtedy to bym pewnie nie żył. No w tej wodzie generalnie też można pływać. Wygląda mniej zachęcająco. Takiej ja bym osobiście nie pływał, ja bym nie musiał. Ale pływać dalej możemy. Okej, życie jest. Może poczekaj, aż ten spajnik przejdzie. Wiem, że można by na nim przeskoczyć i zgaduję niskim skokiem, ale jeśli mogę go ominąć w łatwiejszy sposób, to wolałbym to zrobić. Oczywiście skaczące ryby, jej. Tu uważamy, bo tam jest roślinka strzelająca kulami ognia. Więc staramy się może poczekać chwilę. A, teraz tylko pytanie, czy zleci prosto we mnie. Nie. Jeszcze raz. O, to już... Dobra, nie szczeliła. Okej. No dajże mi spokój. To nie jest kilka sposobów na pozbycie się tego kupy, ale wydaje mi się, że najprościej po prostu jest skoczyć na niego w ten sposób. No jeśli nam się nie uda i spadniemy, to już lepiej spać, bo chyba dało się tam z powrotem wrócić, pamiętam, płynąc tą wodą. Na pewno lepsze to niż myślę wbiec w niego, próbując wskoczyć tam. Więc jeśli nam się wydaje, że jednak zginiemy trafiając w niego, zamiast skacząc na niego, no to chyba lepiej wpaść do wody, wrócić na platformę, no i spróbować jeszcze raz. Tym razem lepszy skok wymierzyć, no i tyle. No i pora na najdłuższy, najdudniejszy poziom w tym poziomie. W tym świecie. Limit czasu bardzo hojny, muszę przyznać. Nic dziwnego. Ponieważ ten poziom jest strasznie długi. Mamy masę switchy do przełączenia. I też nie zajmie nam to szybko, ponieważ wrogów jest co niemiara. No i oczywiście znowu czerwone ryby, czyli jak się ustawią zły dla nas sposób, to musimy po raz kolejny czekać. I tracimy czas. No ale w każdym razie tu no. Tutaj polecam po prostu przebiec, wiem, że tam nas goni ten Bullet Bill, ale nad nami są rotodiski, a Bullet Billa możemy przegonić. Jeśli tylko będziemy biec w przeciwnym kierunku. Okej. To był chyba najgorszy moment przed checkpointem, jeśli pamiętam. A i tak, generalnie to Bullet Bille można pokonać też pod wodą, jeśli tylko wpłyniemy na dnie. Raczej nie ma potrzeby tego robić, skoro możemy je ominąć po prostu płynąc, no ale jest taka metoda jakby co, to nie jest, że jak płyniemy na dnie, to nas zranią, więc chociaż tyle. I tu niestety grzybka musimy mieć, bo inaczej nie przejdziemy. Jak zapewne zauważyliście, te cement bloki. Wiem, że
w tym moczu ciężko coś zobaczyć, no ale były te cement bloki. No bo sorry, no to jest mocz, co to jest? No, to jest po prostu mocz, no. A, zapomniałem, że to mnie rani, ale na szczęście i tak. Zniszczyłem cement bloki, a za chwilę i tak gra by nas pozbawiła tego grzybka, co zresztą zobaczymy. Dobra, sorry, jestem. Na szczęście w takim miejscu, co nie muszę reagować błyskawicznie na to, co się wokół mnie dzieje. To jest switch, to musimy uaktywnić. Zresztą i tak byśmy uaktywnieni na zasadzie, że może to jest grzybek, albo monetka do wybicia. Oj, płyniemy teraz tędy. Okej. No i możemy nareszcie przepłynąć tędy. No jeśli nie wybiliśmy niestety zielonego bloczku, to tutaj będziemy mieli zablokowaną drogę. Tam był zielony bloczek, jak płynąłem w tamtej otwartej przestrzeni, gdzie mnie trafiło. I niestety zdarza się czasami, że 2 razy uderzymy w bloczek, szczególnie jako duży Mario, to jest problem. Więc polecam tak uważnie popatrzeć, czy wybiliśmy bloczek raz, czy może 2 razy, żeby później nie musieć zawracać. No jak widać, tutaj mamy tablicę informującą, że i tak nieważne kim bylibyśmy, Mario zmieniłby się znowu w małą wersję, więc nic by mi nie było po tym grzybku, niestety. Okej, tutaj trochę zawracania. No nie jestem fanem tego etapu. Zdecydowanie dla mnie za dużo takiego zawracania. Już wolę taki etap intensywny, ale w miarę krótki, jak płyniesz po prostu mniej więcej. To było uczciwe. Jak płyniesz tak mniej więcej po prostu cały czas w prawo i tyle. Typu jak był tam ten drugi poziom. No i właśnie mówiłem o tych czerwonych rybach. Prawie zginąłem, bo ryba czerwona akurat pokazała się przypadkiem w miejscu, w którym wychodziłem z rury. Dosłownie jakbym wyszedł w tym miejscu jakąś 100 sekundy później, to już pewnie bym zginął. Więc nie za ciekawa sytuacja. Aha. Dużo tu widziałem tej ryby. Właśnie to takie ryby, które wyskakują znikąd, są najgorsze. Te żółte, zgaduję, są podobne do czerwonych, chyba tylko szybciej płyną. I mam wrażenie, że są bardziej agresywne, tak jakby czasami mam wrażenie, że w moim kierunku próbują dopłynąć jakby prosto we mnie, ale może mi się tylko wydaje, bo są szybsze po prostu i tyle. Ale dobra. Płyniemy jeszcze raz i liczymy na to, że tym razem nie wyskoczy ryba znikąd. Że to już było po checkpoincie. Pieniędzy też jakoś strasznie dużo nie mamy do zdobycia. Jeszcze mi potrzebuję 30 do dodatkowego życia. Tym razem muszę obserwować, czy jakaś ryba nie wychodzi mniej więcej z dołu. Nie wiem, czy było widać, jak ona cały czas płynie i nie zwróciłem uwagi, czy tak po prostu wyskoczyła sobie. Okej. Tym razem nic takiego się nie stało. Na szczęście.
A tutaj mamy generalnie kilka dróg do celu, co jest całkiem fajne. Na pewno jak już będę Super Mario, spróbuję przepłynąć górą, tam gdzie wcześniej mnie zabiła ta żółta ryba. No i tak, tutaj jest ten sam gimmick, co był przed checkpointem, czyli musimy mieć tego Super Mario. Jak go stracimy, to już do dupy. Jak oczywiście teraz te ryby wyskakują tak, że nie jestem w stanie przepłynąć, bo mam zablokowaną drogę znowu. To znaczy zablokowaną, no w teorii na pewno by się dało jakoś tam przepłynąć. Ale podejrzewam, że bezpiecznie mi po prostu zawróci, szczególnie, że po checkpoincie ma masę czasu, więc... Chyba lepiej nie ryzykować specjalnie, moim zdaniem. Pamiętamy, ta rafa koralowa też nas rani. Ładnie błyska. Ogólnie nas rani, więc nie dotykamy tego. No i teraz spróbuję przepłynąć tędy, ponieważ tam jest tak wąsko z tymi rotodiskami, że mogę mieć dużo trudniej. No i tutaj jest taki chyba najtrudniejszy moment, jeśli chodzi po checkpoincie, żeby zachować grzybka. Bullet Bill nas strzela. I musimy jeszcze ominąć niebieską rybę i tam jeszcze rotodisk. Jest, ale się udało. Tylko teraz muszę jeszcze tu zawrócić, bo jak widać tutaj bym cofał się po prostu do tego momentu. Dla niech ten rotodisk po prostu sobie tam... Dobra. No to byłoby chyba tyle z takich najgorszych rzeczy. Żeby teraz tylko nie być zbyt pewnym siebie. A tutaj w sumie mogę od razu wejść znowu w rurę, nie muszę nic innego robić. Okej. No teraz w tym momencie w teorii mogę oberwać, ale w praktyce już tego grzybka mogę akurat zachować do następnego poziomu, więc jeśli tylko jest taka możliwość, powinienem to zrobić. Nieważne. Ale dobra, w każdym razie, żeby tylko dojść do następnego levela, to już nie będzie aż takiego znaczenia miało. Nie umrzeć teraz już pod koniec. To wygląda niepozornie, ale to jest rura prowadząca już do mety. Nic tu nie ma ukrytego. A raczej ta rura jest metą. Nie wygląda, no jest połączona z tamtą, co bodajże wcześniej przez nią wracaliśmy. No ale tak, ona jakimś cudem kończy poziom. No dobrze. Teraz już na szczęście prawie koniec pływania. Jeszcze w takie na zasadzie, że woda będzie w takich miejscach. No ale to tyle. O, tutaj mamy muzykę z Super Mario Galaxy 2. Fleet Glide Galaxy? Coś takiego. Chwila, bo za dużo rzeczy naraz. Ta nutka mi się wyryła w pamięci, ponieważ gra w menu głównym w SMBX. Już tak po prostu mi się kojarzy. Aha, roślinka wyszła, mimo że byłem obok niej. Nie, to jak Sonic 2 Mystic Cave, jak spadniesz w kolce, to już nie ma co. Po prostu, jeszcze raz. Muszę z tymi roślinkami ostrożniej zrobić. Tutaj na pewno poczekać, ponieważ ta roślinka strzela kulami ognia, więc nie ma co się śpieszyć. Niestety tych panów nie jesteśmy w stanie pokonać skokiem i też nie możemy ich podnosić. Jak w Super Mario Bros. 2. Chwila, jakbym... Może najlepiej byłoby olać tego?
Firebro, no w sumie chyba najlepiej olać tego Firebro, bo... Nie może nas trafić, jakby to był Hammerbro, to byłaby inna bajka. Jak to wyskoczyło? Przecież byłem obok tego. Roślinki są czasami dziwne w Mario Forever. Na co poradzić? Dobra. Tam za mną strzelało, więc chciałem przebiec, ale się zdziwiłem trochę, no bo jak na moje, no to już dosyć blisko tej rury byłem. Ale dobra, jeszcze raz w takim razie. Dobra. O, dobra, tym razem się udało dojść do tego checkpointa. Mamy dość specyficzny gimmick, musimy odbić się od trampoliny. Jeśli się nie odbijemy od trampoliny i woda zaleje ekran, to już nie jesteśmy w stanie się od niej odbić i bodajże musimy wrócić trochę w lewo i wtedy woda znowu, poziom wody opadnie i będziemy mogli odbić się od trampoliny. Dość specyficzny gimmick, ale nie to jest najgorszy. Najgorszy będzie moment zaraz. Ogólnie bym powiedział, że to chyba najbardziej irytujący etap w całym świecie. No tamten poprzedni był długi, ale nie był jakiś w sumie trudny. Po prostu był długi i nudny, natomiast tutaj mamy spam z skaczącymi rybami i jeszcze rotodiski i skok przez wąskie bloczki. Oczywiście nie trafił. I to jest takie na zasadzie... Jeszcze liczymy na to, że nas ryby nie dosięgną. Jest 2 w 1. Okej. Tutaj polecam się nie wychylać za bardzo, ponieważ jest tam dalej Tattoo Cannon, więc... Będzie nas jeszcze strzelał Tattoo Cannon, będziemy się bawić z tym gościem, będzie roślinka tu wychodziła i będzie strzelająca kulami ognia roślinka, więc trochę dużo, jeśli mam być szczery. To przynajmniej jedną rzecz możemy sobie darować. Okej. O! Tym razem się udało doskoczyć. Okay. Teraz tylko nie umrzeć. Udało się. No, powiem, że ten moment nie jest za łatwy. Musimy się mieć na baczności bez dwóch zdań. Okej. Pora na wulkany. Tak, myśleliście, że to już będzie koniec, bo tak na mapie świata było pokazane. Nagle wchodzimy jakby w drugą strefę świata siódmego. I tak oczywiście liczymy na to, że wulkan nie spadnie na nas. Wulkan nie spadnie na nas. Nie no, wulkan raczej na nas nie spadnie, ale lawa z niego już tak. To już może na nas spaść. Chwila, bo tutaj jest rotodisk, co prawda powolny, ale wciąż istnieje. Jeszcze podobu były.
Oczywiście, że strzeli wysoko, gdzieś na lewo, żebym nie widział pocisków. Chwila, a to wychodzi z ta roślinka? Nie, nie wychodzi. Okay. Okej. Ale jest checkpoint, chociaż tyle. Muzykę kojarzę, ale nie pamiętam skąd jest. Ale całkiem. Okej, tutaj chyba najlepiej w ten sposób przebiec. Tu pod obu był. Nie byłem pewien, ale był rzeczywiście. A, tak. Dobrze, że nie skoczyłem w to. No i tu chyba nie za bardzo mam co robić. Trzeba poczekać, aż Spiny sobie pójdzie, a czasu nie mam za dużo. Tak, zastanawiacie się, gdzie są one-upy, nie wiem czemu twórcy dali je praktycznie wszystkie na koniec świata. Przynajmniej nie będę się musiał teraz śpieszyć, co? Oczywiście prawie spadłem, ponieważ Mario zahaczył jakoś o krawędź bloczku i to go wybiło z rytmu. Ale liczyłem na to, że może to jest taki bloczek loteria i czasami może ci dać one-upa albo super mushroom. Ostatecznie jeśli nie weźmiemy tego grzyba trującego, to tak jakbyśmy tego bloku nie wybili, nie? Teraz tamten moment, muszę przeskoczyć nad tymi trującymi grzybami. Jak będą tamtą stronę, o. O, coś takiego. Ostatnio niestety Bullet Bill postanowił wystrzelić akurat w tym momencie, w którym to robiłem. Ale okej. Jaskinie. No dobrze, w takim razie. Ta muzyka jaka agresywna się nagle zrobiła. Musimy sobie tutaj wybić dróżkę. Od razu pozbieramy trochę monetek, bo mamy niedługo one-upa. Ta roślinka będzie strzelać po dobu. To mnie dosięgnęło? Okej. To muszę uważać jeszcze na to. Nie znam tej muzyczki, ale muszę przyznać, że robi robotę. Jest odpowiednio agresywna. Oczywiście, że nie widzę kulownia, więc nie mogę przejść. Znowu nie mogę. Muszę czekać jeszcze i tak, że będę mógł przejść. Znowu nie mogę. Fajnie. O. Gdzie to wyląduje? Na moim ryju? Na szczęście nie. Trochę rzeczy mnie otacza, więc może być mały problem. Chwila, bo muszę patrzeć, gdzie te kulownia lecą teraz. Generalnie już po checkpoincie ten poziom jest trochę lepszy, jeśli chodzi o trudność, w sensie łagodniejszy, ale niestety trzeba do checkpointa jeszcze dojść. Fajnie, roślinka wyszła, jak byłem tuż obok niej. Dobrze, że w ostatniej chwili cofnąłem się.
Teraz uważać tutaj. Tu mogę też wybić. Te rotodiski są najgorsze, nie ta roślinka. Bo te rotodiski cały czas tam latają i mogą dojść w to miejsce, gdzie jestem. Więc muszę jednocześnie też na nie patrzeć. Okej. Dobra, tym razem nie wyszła ta roślinka. One są takie sprytne. Widzieliście to, nie? Ta kula ognia była dosłownie centymetr ode mnie. Byłem już daleko od tamtej roślinki, ale ona i tak uznała, że jakimś cudem jeszcze spróbuje mnie dorwać. No, doceniam determinację, naprawdę. No i to jest tak na zasadzie loteria. Czasami nawalą tych kul ognia tak, że się nie unikniemy, a czasami będziemy mieli okej. A przynajmniej jestem blisko one-upa, jeśli chodzi o życie, ale wciąż nie na tyle blisko, żeby na zasadzie... O, plus. Przede wszystkim wziąć tu monetki, im więcej monetek, tym lepiej. Znowu oczywiście wszystko leci we mnie. O, dobra, w sumie nie muszę zdobywać tamtych monetek, zgaduję. Tylko chwileczkę, niech ta roślinka jeszcze raz poszczela. Żebym był po prostu nad nią już nie szczelała. O. Okej. Udało się. Jest checkpoint. Teraz może poziom nie jest jakiś strasznie łatwy, ale możemy przejść tutaj i zdobyć one-upa. Jest bardzo przyjemniejszy. Tutaj zaraz będę miał one-upa za monetki. Tylko muszę je nazbierać. Super. Teraz trochę cierpliwości zgaduję, bo jednocześnie podobu wylatuje i kupa tu lata. No chyba Bullet Bill nas nie sięgnął w tamtym miejscu, ale wciąż. Lepiej uważać. Okej. Tutaj mamy checkpoint, którego się uniknąć raczej nie da, aczkolwiek one-upa kolejnego możemy zdobyć. Więc to jest plus. I nie jest nawet tak daleko od nas. Musimy dojść tutaj. Pchnąć tego kupę. I mamy one-upa. Generalnie kupę chyba musimy pchnąć, bo ten Spiny tutaj stoi. Więc super maszubem nie przejdziemy. Od tak, no bo byśmy się musieli dać zranić temu Spiniemu. I teraz jest najgorsze to, że muszę z tym super maszubem dojść dalej. A, no to mogę wam zresztą pokazać, czy jak nie będę miał super maszuma. Tutaj sobie idę. No i tutaj mamy cement bloki, już tego nie wybijemy. Za to możemy sobie wybić z głowy możliwość przejścia poziomu, jeśli nie mamy tego super maszuma. Teraz tylko jedyny problem, żeby zdobyć one-upa, jest moim zdaniem ten fragment, żeby skoczyć na platformę. Bo jednak jesteśmy Super Mario, zaczynamy głową o sufit i giniemy. Dobrze, że auto nie strollował i nie dał w tym mystery bloku Poison Mushrooma. Tak stoimy sobie dumni z siebie, o co to dostaniemy fajnego, a tu giniemy. Generalnie do tego momentu zachowanie Super Mushrooma to nie jest problem, ale tutaj jest najgorzej, bo jest masa tych rotodisków. Jeszcze wyskakuje tutaj co chwila podobu, więc no nie za fajnie. Przynajmniej możemy sobie nabić trochę monet. Dużo ich nie ma, ale dodatkowe życie
zawsze mile widziane moim zdaniem. Okej. A, zapomniałem, że to jeszcze nie ten moment. To może spróbuję zobaczyć, jak mogę ten moment przejść, jak już tu jestem. No to jest właśnie problem, ponieważ... Przede wszystkim, czy to mnie sięgnie? Tak, to mnie tutaj sięgnie, więc nie stać tutaj na pewno. To nie jest bezpieczna strefa. W żadnym wypadku. Co mnie zaniło? Skorupa mnie zaniła, czy coś tu jeszcze było? Okej. Nie zwracałem uwagi, bo tak na zasadzie, no stoję tutaj, tylko gumby mają się zabić. Czyżby mnie skorupa jakimś cudem zaniła? Fajnie. A, coś takiego. Oczywiście jako mały Mario to zrobię na luzie. A niespodzianka, jak dojdę już jako Super Mario, to w życiu. No w sumie mały Mario też łatwiej unikać, no bo mniejszy, nie? No to cóż. No nie mógł mnie sięgnąć ten Neotodisk, więc chyba rzeczywiście mnie jakimś cudem zaniła skorupa, no. No niezłe. Okej. Już myślałem, że mnie ten Fireblock chwyci. No jestem prawie pewien, że to była skorupa, no bo to jest... coś, co jedyne mi pasuje, no bo cóż tam jeszcze mnie mogło zanieść, nie wiem, no. No to disk mnie nie mógł sięgnąć, jak tak stałem. Gumby spadały w lawę, łysinka tam była gdzieś dalej. Nie wiem, to się później zobaczy. Okej. Tak blisko, tak daleko, co? Mamy tabliczkę informującą, że wulkan będzie strzelał. No generalnie gimmick polega na tym, że jeśli się schowamy w jakimś miejscu, to nas chyba nie sięgną raczej. Natomiast muszę powiedzieć, że no, że te kule ognia, co jeszcze wylatują, później porozwalają się tych skał, to nas nie ranią jakby co. Jakby nas raniły, to to byłby koszmar. No, spróbuj tego uniknąć. Bullet hell, po prostu. Jest też jeden plus tych kul magmy, które lecą, że ranią też przeciwników naszych. I ogólnie niszczą dla nas bloczki. Więc nie jest to też znowu takie utrudnienie, co tylko nam przeszkadza, zgaduję. Okej. Przydałoby się sięgnąć tego kupeł. Jako małe Mario byłoby łatwo przez niego przejść, ale jako duży Mario nie za bardzo. Dobra, jest checkpoint.
Generalnie tak długo jak się chowamy, to raczej nas to nie trafi, raczej. Jak widać. No, musimy też zwrócić uwagę, że coraz częściej strzela. To kuszący kąsek, ale mogę się dać łatwo zranić skacząc po niego. Dobra, udało się. No i mamy one-upa. No, generalnie poziom nie jest zły, w sumie podoba mi się bardzo, chyba jeden z najlepszych etapów w tym świecie. Nie jest łatwy, ale też nie jest jakiś masakrycznie trudny i ciekawy gimmick z tym chowaniem się pod blokami. Uczciwe jak na moje, bo w sumie jak się tylko schowasz w dobrym miejscu, to raczej cię nie trafi. No i mamy ostatni poziom. Tu chyba one-upa niestety nie ma żadnego. Jak już dojdziemy do checkpointa w tym poziomie, to mamy one-upy cały czas gdzieś zapewnione. Więc to jest plus, ale jest no właśnie jedna rzecz, musimy jeszcze dojść do checkpointa. Już myślałem, że mnie zrani coś. Możemy skoczyć, to dobrze. Okej. Na razie idzie wyśmienicie. Aczkolwiek tutaj chyba nie miałem większych szans. Mamy checkpoint tuż obok. Jest! No i tutaj już mamy one-upa, więc świetnie. Oczywiście dalej ten świat jest trudny, ale już od tego momentu praktycznie mamy darmowe one-upy, więc raczej nie grozi nam koniec gry. Tutaj w sumie nie ma raczej sensu być już dużym Mario, bo mamy jazdy po takim właśnie wężu. Ciekawi mnie w sumie, czy to jest w ogóle oryginalny gimmick z Mario Forever, czy to było w jakiejś grze Mario, tylko po prostu przeniesione do Mario Forever. A. Dobra, zagapiłem się. No ale mówię, tu już nam game over nie grozi. No generalnie jeśli już mamy game over, to z tego co wiem, gra nam co 2 etapy chyba zapisuje. Nie wiem do końca jak działa ten system. Na pewno co jakiś poziom nam zapisuje gra. Natomiast nie co każdy. Jak właśnie testowałem ten świat, to tak nie miałem co każdy poziom zapis. Na przykład był ten poziom, co pływaliśmy w moczu, to przy nim miałem zapis, ale jeśli straciłem wszystkie życia później tam dalej, w kolejnym poziomie to co były skaczące ryby i takie wąskie przejścia i skakanie po trampolinach, to jak wczytałem to wszystko, to mnie cofało do tego poziomu spływanie w moczu, więc coś tak wygląda, jakby co 2 poziomy zapisywało. Tutaj właściwie mogliśmy niby użyć tego węża, ale ja osobiście chyba preferuję po prostu... Oj! Chciałem go tylko zawrócić, bo tutaj muszę rozbieg zrobić, ale ja osobiście chyba preferuję tam po prostu przebiec, bo jak widać można po tamtych bloczkach przebiec. I ta roślinka wychodzi. Więc uwaga, ona znaczy wychodzi cały czas jak przy niej jesteśmy, przynajmniej jak tak grałem to zawsze wychodziła. Więc trzeba tam jakoś przejść.
Dobra, to ja może za chwilę wracam, bo nie ma sensu pokazywać tego samego, jak dojdę tam po prostu pod koniec tych bloczków. W sumie przepraszam, chciałem o jeszcze jednej rzeczy wspomnieć. Oj, bo tutaj dało się, pamiętam, wejść do tej dziury i coś tu jeszcze było, a nie pokazałem w sumie tego. Tak, w sumie tu już jesteśmy, fajnie Maju stoisz. To czemu nie? A, teraz tylko trzeba się nie zabijać. Chwileczkę. Nie pamiętam, która to była rura, do której się dało wejść. O! Tutaj nie wiem, uśmiechnięty pan jest i kilka monet do zdobycia. Nie wiem, czy nam to coś w ogóle daje poza tym. No i to byłoby chyba na tyle. Dosyć bezcelowe, bo my i tak mamy one-upy. Więc nam te monety średnio coś dają w tym momencie. No ale można tutaj wejść. O, dobra. Chciałem wcześniej po prostu przejść na lewo od tego twąpa i zrobić rozbieg przed skokiem na te kolce, ale za bardzo się pośpieszyłem. W porządku w takim razie. Niestety nie jest to jeszcze koniec. Tutaj mamy parę twąpów. I tak w sumie, no jeszcze jedna rzecz, taka zanim będzie koniec. Okej, udało się. Znaczy koniec. Po prostu dalsza część poziomu. Ucieczka przed lawą. Chociaż lawa nie jest największym problemem, zgaduję, tylko samo przeżycie i dojście na górę. No na szczęście i tutaj mamy one-upa. I uprzedzając pytania, że nie podnieśliśmy żadnego checkpointa przy śmieci, cofamy się na początek tej wieży. Więc nie jest, że znowu przechodzimy tamten moment. Tracimy czas. Także w porządku. No tylko musimy teraz to przejść. Ale przynajmniej mamy nieograniczoną liczbę prób. Tutaj chcę przeskoczyć po tym bullet billu, bo tam ciężko jest, szczerze mówiąc, pójść na lewo. Więc chyba bym wolał wskoczyć po bullet billu.
Wiem, że to tak dziwnie wygląda, że tak, nie wiem, skacze na oślep, ale jak co chwilę zahaczasz głową o sufit, to ciężko skontrolować Mario. Bo próbujesz zmienić pozycję potem jak zahaczasz głową o sufit. A nie możesz, bo znowu zahaczasz głową o sufit. No dobra. Dobra, udało się. Wolę nie sprawdzać, ile zajmie jeszcze lawie dojście do nas. Tu mamy one-upa ukrytego, więc git. Pozostał już tylko Bowser. Łatwy nie jest. Nie umiem do końca przewidzieć, jakie jego kule ognia działają. Czasami strzela jakby wyżej, czasami niżej. Ale zgaduję, że do pokonania. Chyba w tej walce chodzi o to, żeby jak najbliżej się go trzymać. Jakby wtedy jego kule ognia przeskakują nad nami. Jeśli zaś stoimy daleko od niego, to te kule ognia mogą polecieć w dowolny sposób i możemy nie mieć miejsca na unik. Nice try, tylko za blisko podszedłem, ale jest to jakiś chyba sposób, bo jak kucałem, to rzeczywiście przelatywało nade mną. Teraz niestety zranił, więc nie jest to też znowu 100% gwarancji. Wyszło, tylko chwila, przebiegnę tutaj. Bo boję się, że Mario, jak go zostawię na lewo, będzie szedł sobie po prostu w stronę, prawej strony ekranu i wejdzie w tego podobu, a nie wiem, czy jest odporny na niego. W przypadku tej animacji. Okej. Nie było tak żadnej animacji zniszczenia zamku, czy coś po prostu. Świat 7 ukończony. No, wygląda groźnie. Jeszcze więcej pływania. No to czeka nas, myślę, no bardzo trudny świat, ale to oczywiście w następnym odcinku. Jeśli chodzi o ten, no był trudny i długi, ani słowa. Już prawie wszystkie życia straciłem w tamtej jaskini, ale jakoś się udało. No, trochę poziomów mi się nie podobało, ale kilka mi się też bardzo podobało. No ten żółty podwodny etap zdecydowanie za długi i nudzący po prostu. I te jaskinie też trochę ta pierwsza połowa
średnio mi przypada do gustu, no ale tak poza tym to w sumie wciąż bardzo dobrze zbudowany świat. No dobrze, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojtas, Dom Polab, Dawid Play 22, Nuevi, Filiperson, Victor Play Games, Ingmajo the Hedgehog, Pancake LPS, Nelson X, Filip Szymczak, bez nazwy, Żubłotny, Lil Pomidor, GhostGaming.pl, Piotr Hadur, Junior Game YouTube, Nichoa, XGamerX, Team.pl, Kupszyl, Minecraft.12, Kłask 11, Bartek Ardem, X Blaki, Baczyfire, Player Shift 26, Szymeczek.pl, Mikołaj Games, Dano Demus, Mr. Jalapeno, Tomek 83989, Bandax, Janek 06, Filip Busta, Mudź Mario Forever, Toksyczny Jebaka, Captur, Adam Zyśk. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!